Siemanko! W dzisiejszym odcinku kontynuujemy świąteczne dekoracje. Jak widać, mam tu 3 rodzaje bombek, więc dzisiaj zajmiemy się wykonaniem jednej z nich. No i zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj kolejna bombka. Takie elementy będziemy potrzebowali do jej wykonania. Wyciąłem je już wcześniej z Bristolu, więc od razu przechodzimy do tkaniny. Cały czas kontynuuję zaczęty zestaw. Potrzebna nam będzie czerwona, żółta mikrofibra oraz kontrastowa tkanina tapicerska. No i to by było wszystko. Z tkaniny tapicerskiej potrzebujemy 3 duże elementy i podobnie będziemy potrzebowali z czerwonej mikrofibry także 3 elementy. Teraz żółta mikrofibra, półkola będziemy potrzebowali 2 sztuki. Tego 2 sztuki. No i tych po 6. Wszystkie elementy do szycia mam wycięte. W tej części nie wycinam środka, ponieważ wytnę go dopiero po przeszyciu. Także zabieramy się już za składanie w całość. Na początek bierzemy największe części i zszywamy je ze sobą. Będziemy je naprzemiennie łączyć, czyli ten biało-niebieski z czerwonym. No i później do czerwonego znowu biało-niebieski. Najpierw zszyję 2, później doszyję do tej dwójki trzeci, a następnie wykonam drugą taką połowę z 3 elementów. Nie zeszpilkujemy tutaj, ponieważ te łuki są różne od siebie, więc to nam bardziej utrudni pracę niż ułatwi. Całe przeszycie będzie bazowało na tym, żeby dopasowywać krawędzie do siebie już podczas szycia. Możemy sobie tu ewentualnie zeszpilkować jedną szpilką, tylko na czas rozpoczęcia szwu. Później najlepiej wyjąć. No i kolejno będziemy dokładać krawędź do krawędzi i przeszywamy całość. Nie ciągniemy żadnych z materiałów, ani górnej, ani dolnej warstwy. Dokładamy po prostu tylko krawędź do krawędzi. Jeśli zaczniemy to naciągać, no to nam zostanie któreś z warstw. Albo górna będzie za długa, albo dolna. Tak to wygląda. Więc wykonuję drugą taką połówkę, no i zaraz łączymy to w całość. Mam uszyte 2 połówki, więc pozostaje tylko zszyć je razem, pamiętając o tym, żeby zostawić otwór do wywrócenia. Tak to wygląda. Czubek tutaj możemy przyciąć. Tutaj musimy też naciąć. No i tutaj mamy gotowe wszystko. Teraz bierzemy żółte elementy i łączymy mały trójkąt z dużym. Przeszywając go tylko wzdłuż tych boków. Przykładamy stopkę wzdłuż krawędzi i zaczynamy szyć od brzegu.
Tak to wygląda. Przeszyję tak pozostałe i za chwilkę łączymy w całość. Teraz odcinam czubek, uważając, żeby nie przeciąć szwu. I wywracam na drugą stronę. I podobnie z pozostałymi. Kolejnym krokiem jest zszycie tych wszystkich elementów ze sobą. Czyli zaszywam jedną stronę i doszywam kolejnego, aż otrzymam z całości taki kołnierz złożony właśnie z 6 takich elementów. Tak więc szpilkuję. Najpierw po 2, a później wszystko razem ze sobą. Cały czas wszystko na pół centymetra, zapas na szef. Doszywamy od początku i lecimy aż do samego końca. Cały czas utrzymując linię prostą i zapas 5 mm. Mamy taki żółty płotek i kończymy całość zamknięciem całego kołnierza, ostatnim przeszyciem na prosto. Mamy koronę i teraz kolejnym krokiem będzie wszycie tego do całego korpusu bombki. Pakujemy to do środka i teraz będziemy doszywać tak, żeby korpus bombki tą górną krawędzią stykał się z tą krótszą częścią tego całego kołnierza z żółtego materiału. Możemy trochę go przekręcić, tak żeby te zaszycia nie wchodziły na siebie, tylko się mijały i tak będę to wszywał. Także zeszpilkuję to i za moment do Was wracam. Tak to wygląda. No tutaj będzie trochę skomplikowane szycie. Ogólnie można uznać, że ta czy poprzednia bombka, no to nie są takie dość proste projekty, zwłaszcza dla kogoś, kto dopiero zaczyna, ponieważ jest sporo takich trudnych przeszyć, jak właśnie niezgadzające się łuki, czy wszywanie kółek, czy teraz doszywanie tego kołnierza, ponieważ musimy to zeszyć po zewnętrznej stronie, więc teraz musimy się wcisnąć pod stopkę. Musimy sprawdzić, czy nic nam nie siedzi pod spodem, ale czego się nie robi dla fajnego efektu. Więc powolutku kawałek przeszywamy. Będziemy cały czas to obkręcać i sprawdzać, czy pod spodem nie podchodzi nam druga część tkaniny. I szyjemy blisko krawędzi, tutaj stopka wzdłuż tej krawędzi od całego korpusu bombki. I znowu kawałek. Na pewno nie jest to zajęcie dla osób, które nie mają cierpliwości.
Tam gdzie przeszyłem, wyjmę sobie szpilki, ponieważ one dodatkowo jeszcze komplikują sytuację. Tak to wygląda. No ogólnie jest to jedno z takich bardziej skomplikowanych przeszyć, gdzie mamy właśnie mało miejsca. Tak to wygląda po wywróceniu. Więc tym razem jest inny kołnierz niż w poprzedniej bombce. Także pozostaje nam tylko doszyć górny dekielek z uchwytem. Więc zabieramy się właśnie za przygotowanie uchwytu i całego górnego dekla. Teraz wykonamy ucho, więc spinamy ze sobą dwa te elementy i wykonujemy jedno obszycie po krawędzi zewnętrznej, także pół centymetra od brzegu. Jedno przyszycie gotowe. Teraz spinam szpilką tylko środek i musimy wykonać przeszycie 5 mm od linii, która była wyznaczona ołówkiem. Więc ustawiamy się stopką do kreski z ołówka. Coś takiego otrzymujemy. Więc teraz przecinamy przez środek i wycinamy wzdłuż linii ten pozostały naddatek. Otrzymujemy coś takiego. Warto wyciąć to dopiero teraz, no bo wszystko nam się lepiej trzyma przy szyciu. Pozostaje nam tylko ponacinać. Proste krawędzie możemy, ale nie musimy. Tutaj większe odstępy co centymetr i gęściej na samym łuku. I zewnętrzny łuk. Ponownie szczypce. Przewlekamy. Zaciśnięte i przeciągamy z powrotem. I otrzymujemy ucho do zawieszenia. Przed nami już ostatnie elementy, więc skorzystamy z wykroju, w którym mamy wyznaczony środek, tak żeby wyznaczyć ten środek na półkolu. No i teraz musimy przymontować to wcześniej uszyte ucho. Ono może trochę wystawać, ponieważ później to dotniemy po przyszyciu. Przeszywam tutaj od środka, łapiąc najpierw jedno z ramion do końca, powrót przez całą długość i kończę także na środku. Tak to się prezentuje po przeszyciu. Odcinam więc ten naddatek. No i ostatni element, czyli doszycie kółka do kołnierza. To do środka. Łapiemy gdziekolwiek tkaninę.
No i przykładając, sprawdzam, jak tam mój obwód pasuje do całości. Jest podobnie jak ostatnio, więc wybieram sposób, gdzie właśnie ten okrągły element jest na spodzie. Staram się Wam uchwycić tu kawałek, ale jest dość mało miejsca. Kółko wszyte, nic się nie pomarszczyło, więc można powiedzieć, że sukces. Pozostało tylko wywrócić, napełnić, no i za chwilę będziemy oglądać efekt końcowy. Kolejna bombka gotowa. No jak się domyślacie, zapraszam Was na mój sklep z wykrojami, gdzie będzie można kupić wykrój na taką bombkę. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!